skojarzeń są tulipany. Gdy mówi się o tulipanach w Holandii, wzbudza to skojarzenie z ogrodami Keukenhof. Każdej wiosny w mediach pojawiają się zdjęcia, filmy, relacje z tego miejsca. Widzieliśmy je wielokrotnie i wielokrotnie mówiliśmy, że też musimy to zobaczyć. Chcieliśmy na własne oczy przekonać się, czy i nas zachwyci to, co zachwyca innych, co wygląda tak pięknie w ich przekazach. W końcu udało się. Pojechaliśmy i zobaczyliśmy. I było pięknie. W tym filmie podamy informacje o parku, jego historii i atrakcjach i podamy porady praktyczne. Zapraszamy do naszej relacji z wizyty w ogrodach Keukenhof. Keukenhof to największe ogrody kwiatowe na świecie. Znajdują się w miejscowości Lisse, zaledwie 40 km od Amsterdamu. Każdego roku, w ciągu zaledwie 8 tygodni, odwiedza je około 1,5 miliona ludzi. Wielu turystów z całego świata wybiera się do Holandii wiosną tylko po to, by zobaczyć pola tulipanów i właśnie Keukenhof. Historia Keukenhof, nie mającego wówczas nic wspólnego z tulipanami czy hiacyntami, sięga aż XV wieku. Wówczas to księżna Jakobina Bawarska założyła ogród kuchenny na terenach przy swoim zamku. Ogród kuchenny, co w tłumaczeniu na język holenderski oznacza właśnie Keukenhof. Stąd wzięła się nazwa, starsza niż sama atrakcja. Choć wówczas ogród ten był źródłem warzyw i ziół dla zamkowej kuchni, to właśnie od niego wszystko się zaczęło. Trzeba było kilku wieków, by historia ogrodów przeszła do kolejnego etapu. W połowie XIX wieku na terenach tych znany architekt Jan David Zocher zaprojektował park. Był to park w stylu angielskim i to właśnie na jego bazie powstał ten obecny, a powstał niecałe 100 lat później. Otóż w 1949 roku miejscowi hodowcy kwiatów cebulkowych wpadli na pomysł wykorzystania parku jako miejsca ekspozycji dla swoich roślin. Oczywiście idealnym momentem na takie wydarzenie była wiosna. Od pomysłu przeszli do realizacji i już rok później, bo w 1950, odbyła się pierwsza wystawa. Ta przyciągnęła w roku otwarcia blisko 240 000 odwiedzających. Tym samym uznano, iż po takim sukcesie należy ją powtarzać w kolejnych latach. Zagospodarowywano sukcesywnie kolejne części parku, wybudowano pawilony, dobudowano infrastrukturę i powstało to, co oglądamy dziś. Niesamowity kwiatowy park w stylu angielskim, będący jednocześnie olbrzymim ogrodem, pełnym żonkili, krokusów, tulipanów i lilii, dla zobaczenia którego ludzie są w stanie przybyć tu z drugiego końca świata. I saw the fields wake up with dew on every row, little red cups opening in the morning glow. Your hand found mine so easy, like we both knew the way, past the painted windmills into a softer day. And I thought, this must be what gentle looks like. Mud on our shoes and a sky too bright. Tulips in Keukenhof, tulips in Keukenhof, simple as a prayer. Tulips in Keukenhof, tulips in Keukenhof.
Ogrody Keukenhof zajmują obszar 32 hektarów, czyli mniej więcej tyle, co 45 boisk piłkarskich. Na terenie tym sadzi się ponad 7 milionów kwiatów w około 800 odmianach. Liczby występujących tu kolorów chyba nie da się dokładnie określić. Kwiaty są we wszystkich odcieniach tęczy. Mimo iż Keukenhof określa się jako ogrody, to jest to właściwie połączenie parku z ogrodami. Jako że jest to park w stylu angielskim, został dokładnie zaplanowany, z przemyślanym układem alejek, ścieżek, skwerków, oczek wodnych, fontan, strumyków czy elementów dekoracyjnych. Spacerując po poszczególnych alejkach, czy to przemieszczając się przemyślaną trasą, czy też zupełnie spontanicznie, mija się mniejsze lub większe kompozycje kwiatowe. Czasem całe fragmenty są w jednym kolorze, innym razem kwiaty są fantazyjnie wymieszane. W największej liczbie, ale też w największej ilości kolorów występują tu tulipany. Ale najpiękniejszy zapach jest przy alejkach hiacyntowych. W Keukenhof podziwiać można jednak nie tylko kwiaty, ale również drzewa i krzewy. Oprócz pięknych okazów drzew liściastych, choćby dębów czy buków, są tu też drzewa owocowe, które kwitną w tym samym okresie. Są tu także krzewy z bajecznie kolorowymi kwiatami. W Keukenhof znajdziemy też obszary parkowe mniej ukwiecone i bardziej zacienione. Jest tu nieco mniej ludzi. Jest też nieco spokojniej, gdyż mniejsza ilość kwiatów nie wywołuje takiego szaleństwa robienia zdjęć. Jest tu jednak również pięknie i jest co podziwiać, bo i tu posadzono przepiękne rośliny. Powstał tu nawet mały zakątek w stylu japońskim. Ogrody warto obejść w całości. Uważa się, że przeciętny czas wizyty w tym miejscu to przedział od 2 do 4 godzin. Jednak wszystko zależy od tego, ile czasu chce się tu być, gdyż nie jest wcale rzadkością, że ktoś przebywa tu cały dzień. Podczas wizyty warto uwzględnić też zobaczenie kilku bardzo charakterystycznych miejsc, które mogą umknąć przy spontanicznym poruszaniu się po parku. Niemal kultowym miejscem w Keukenhof, uważanym za jego perełkę, jest duży stary wiatrak, pochodzący jeszcze z XIX wieku. Wiele zdjęć instagramowych pochodzi właśnie z tego miejsca. Można zrobić zdjęcie z samym wiatrakiem, ale można również zrobić fotkę stojąc w olbrzymim chodaku, a tłem będzie właśnie wiatrak. Na wiatrak można również wejść. Z jego tarasu jest widok na sam ogród oraz na znajdujące się już poza jego terenem tulipanowe pola. W ogrodach znajdziemy też punkty gastronomiczne. Przy lub w pawilonach można napić się kawy, zjeść ciasto, a w specjalnej strefie znajduje się kilka budek serwujących frytki czy hamburgery. Poza tym niewielkie punkty gastronomiczne czy małe wózki z lodami znajdziemy rozsiane po całym terenie ogrodów. W Keukenhof znajduje się niewielka górka obsadzona tulipanami, na której szczycie umieszczono logo ogrodów. Zdjęcia można robić stojąc przed górką, mając ją za tło, bądź wejść do jej środka i stać bezpośrednio przy tulipanowym logo. Bardzo popularną atrakcją w Holandii są mobilne katarynki. Nie mogło zabraknąć takiej i tu. Jest naprawdę duża. Wygrywa znane melodie. Widowisko można oglądać z przodu, patrząc na tańczące figurki. Można jednak zerknąć na całość od tyłu, gdzie mechanizm katarynki jest doskonale widoczny. Kolejną atrakcją Keukenhof jest możliwość przepłynięcia się dużymi łodziami po kanale poprowadzonym wzdłuż pola tulipanów. Łodzie zabierają po około 40 osób. Atrakcja ta jest dodatkowo płatna. Na łódź można zabrać psa. W
W ogrodach można też znaleźć miejsce, gdzie na trawie stworzono z tulipanów olbrzymie logo Keukenhof. W centralnej części ogrodów znajduje się duży staw, a w jego najszerszej części dodatkowa atrakcja. Na wodzie umieszczono kilkadziesiąt drewnianych kół o średnicy mniej więcej metra. Umieszczono je blisko siebie i stworzyły jedyny w swoim rodzaju pomost. Podczas przechodzenia z jednego koła na drugie te ruszają się. Dodatkowy dreszczyk emocji jest podczas mijania się z innymi osobami, gdyż jest wielu chętnych do przejścia takim niezwykłym szlakiem po wodzie. Nieustannie tworzą się tu korki, a przy przechodzeniu na każde kolejne koło tylko jedna myśl chodzi po głowie, byle nie wpaść do wody. Z atrakcją tą poradzą sobie również dzieci. Jednak te mniejsze mogą mieć z tym problem, gdyż odległości między kołami wcale nie są takie małe. Na krańcach dużego stawu, w miejscach, gdzie jest on nieco węższy, znajdują się piękne klimatyczne mostki. Jest też mostek szczególny, stworzony z dużych kamieni, po których przechodzi się na drugi brzeg. Na terenie ogrodów znajdują się duże pawilony wystawowe. Pokazywane są w nich rozmaite kompozycje kwiatowe. W jednym z nich, Oranie Nassau, wystawiane są bukiety również z takich kwiatów, których nie można podziwiać na zewnątrz. Wszystkie wyglądają niesamowicie. Kompozycje te są zmieniane co jakiś czas, gdyż wiele z nich zrobionych jest z kwiatów ciętych. W pawilonie wystawowym Wilhelm Alexander ekspozycje kwiatowe przypominają te na zewnątrz. Są tu szerokie rabaty w ziemi, a w nich tysiące tulipanów czy hiacyntów. Keukenhof zadbał nie tylko o atrakcje wizualne, ale również o te dla dzieci. Znajduje się tu naprawdę duży plac zabaw, labirynt, a nawet mini zoo z kilkoma owieczkami. Będąc w Keukenhof, koniecznie trzeba odszukać niebieską rzekę. Nie jest to jednak klasyczna rzeka, ale kwiatowa, która składa się z tysięcy niebieskich szafirków. Jak na tak ogromną atrakcję przystało, znaleźć tu można oczywiście sklepiki z pamiątkami. Jest ich kilka na całym obszarze Keukenhof, w tym naturalnie przy obu wejściach. Wybór pamiątek jest tu naprawdę olbrzymi. Morning on the canal, you scarf in the breeze. Tulips lean and listen by the painted trees. I watch the petals dance on the whetstone lane. Even the gray rooftops start to bloom again. And your hand in mine feels like first light, soft as April opening wide. Dutch spring, oh Dutch spring, look how you shine. Petals in the air, turning all the time. Dutch spring, oh Dutch spring, stay here with me. Every little color feels like a melody. Wstęp do ogrodów Keukenhof jest płatny. Bilety można kupić bezpośrednio przy kasach lub na stronie internetowej atrakcji. Decydując się na kupno przy kasach, ryzykuje się, że bilety nie będą już dostępne. Dokonując zakupu przez internet, należy wybrać przedział czasowy, w jakim się przybędzie. Można wówczas od razu opłacić parking. Na parking można wjeżdżać również kamperem. Najlepsze światło do zdjęć i najmniejsze tłumy są zaraz po otwarciu i przed zamknięciem.
Jeśli komuś zależy przede wszystkim na pięknych ujęciach, na których będzie mniejsza ilość ludzi, powinien celować w te przedziały czasowe. A tłumy są tu naprawdę duże. Bywa, że dziennie przybywa tu nawet 30 000 osób. Osoby podróżujące z psem nie muszą się martwić, gdyż można z nim wchodzić na teren ogrodów. Warunkiem jest trzymanie psa na smyczy. Na terenie Keukenhof znajduje się również kilka pawilonów wystawowych. Do nich psa nie wolno wprowadzać. Keukenhof czynny jest zawsze w okresie mniej więcej od połowy marca do połowy maja, a dokładne daty podaje co roku strona atrakcji. Wybór terminu wizyty ma znaczenie, gdyż poszczególne kwiaty są w pełni kwitnienia w różnych okresach. Odwiedzając ogrody w początkowym okresie, trafia się na pełnię rozkwitu krokusów czy żonkili. Środek to pełnia rozkwitu hiacyntów i tulipanów. Pod koniec kwitną m.in. późne odmiany tulipanów i lilie. Ogrody Keukenhof to niesamowite miejsce. Spędziliśmy tam wiele godzin, momentami robiąc zdjęcia jak szaleni, a momentami zwyczajnie podziwiając to, co stworzyli tutejsi ogrodnicy. Choć wszystko to skomponowane zostało ręką człowieka, to jednak widać tu naturę w jej najpiękniejszej postaci. I nawet tłumy ludzi nie są w stanie zepsuć tego efektu. Naprawdę warto to zobaczyć.